Arkanga, beyond crypto. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest wtorek, 23 dzień stycznia 2024 roku. Imieniny obchodzą Emerencja i Wrocisława. Za oknem mamy 4 stopnie Celsjusza wiecznie. Blok BTC 826970, cena KNG 2,25 USDT, cena cash 329,43 KNG, a to jest kwadrans z Kangą, wydanie 185. Proszę dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać i skąd nas oglądacie. Czołem Łukasz. Cześć Sławku. Łukasz, jak nazywa się człowiek, który pracuje z otwartymi ludźmi? Nie wiem. Chirurg. Bum! Bardzo dosłowne. Tak. Mamy za sobą najpoważniejszą część tego programu, a teraz przechodzimy do dyskusji o tym, co się dzieje, Łukasz, na rynku. Tak, zanim powiem o tym, co się dzieje na rynku, to tylko taka szybka zajawka. Będziemy mówili o kilku rzeczach później, o których naprawdę niedużo się mówi, a myślę, że mogą być bardzo istotnymi elementami wpływającymi nie tylko na cenę Bitcoina, ale w ogóle na rynek krypto, na to, co się będzie działo. Także zostańcie z nami, a wracamy teraz do tego wielkiego Lambo. Jakie mamy, co się dzieje z Bitcoinem. Teraz wszyscy są mądrzy i wszyscy wiedzą, tłumaczą informacji na temat tego, co się dzieje na rynku. Tu miałem co najmniej 5 różnych wytłumaczeń, ale krótko, co jest na rynku najpierw. No więc Bitcoin ma za sobą solidne spadki. Mamy sytuację, można powiedzieć, powtórkę z historii, na przykład jak wprowadzano ETF-a złotowego, no to też były spadki, potem mieliśmy inne wykresy, również pokazują spadki. Tak jak mówiłem, wszyscy teraz znajdują wytłumaczenie, dlaczego są spadki. Ja pamiętam, że ci sami ludzie, włącznie ze mną, mówili, że będą wzrosty, że są możliwe wzrosty. Skąd te wzrosty miały nadejść, też tłumaczyliśmy, ale zajmijmy się może aktualną ceną. Cena w tej chwili 39 650 powiedzmy dolarów. Mieliśmy spadek nawet poniżej 39, to taką widziałem wczoraj świeczkę, więc dzieje się, można powiedzieć, jest silna burza na rynku. Czy spadniemy niżej, to oczywiście nie wiem, natomiast te analizy, które oglądałem, mówią o istotnych takich oporach w okolicach 35 i 32, to znaczy nie spotkałem jakiejś takiej rzeczowej analizy, która by mogła tłumaczyć spadek poniżej 32 tysięcy dolarów. Pojawiały się głosy, że to jest raczej wywołanie strachu w tych gorących rękach, żeby te bitcoiny odpłynęły od ludzi, którzy kupili właśnie w granicach 40 tysięcy dolarów, którzy się wystraszyli, którzy są świeżi na rynku, pierwszy raz widzą tego typu wahania, no i zaczynają panikować. Czy tak będzie, to zobaczymy, no ale ta granica 40 została przebita. Czy na długo? Zobaczymy. Tak jak powiedziałem, jest kilka rzeczy, które może wskazywać na to, że to jest tylko chwilowe załamanie, ale również jest sporo sygnałów, które pokazują, że ten trend może potrwać. Ethereum również spada. Co dziwne, Ethereum spada mimo bardzo pozytywnych informacji. Był uruchomiony nowy testnet na Ethereum, Duncan, bodajże tak się nazywa, zaliczył 4-godzinną wtopę, ale można powiedzieć, że właśnie po to jest testnet, żeby zaliczać takie wtopy, więc tu nic niezwykłego się nie zdarzyło. No ale ta modyfikacja
podobno szalenie istotna, podobno strasznie ważna. Zobaczymy, czy cena zareaguje, ale w tej chwili poniżej zdecydowanie 2,5 tysiąca. Spadki również mogą być głębsze, 2200, 2100, takie widziałem analizy. Znowu nikt nie odważył się mówić o spadkach poniżej $2000, więc jest, myślę, dosyć bezpiecznie, przynajmniej na razie. Czy to już jest ten moment, kiedy należy kupować? Nie wiemy, niemniej jednak zawsze trzeba podkreślić to, że jak są spadki w takich sytuacjach jak ta, gdzie mamy w perspektywie bardzo dużo pozytywnych sygnałów związanych z krypto, to chyba jest dobra okazja, to może być dobra okazja do tego, żeby trochę zwiększyć swoją ekspozycję na krypto. No właśnie, tutaj mam przygotowane wypowiedzi najróżniejszych ekspertów i analityków. Taki człowiek, który nazywa się Michael Van de Poppe, założyciel MN Trading, powiedział tak: skoro byłeś gotowy kupować przed ETF-ami, skoro wierzyłeś w Bitcoina i wiedziałeś o tym, że ETF-y wzmocnią siłę Bitcoina, to dlaczego nie kupujesz teraz, skoro Bitcoin stracił 20%? Traktuj to po prostu jako przecenę. Tak. Zgadza się z tym podejściem? Ja generalnie uważam, że tak, chociaż ja nie jestem typem tradera, moje emocje są zawsze no po prostu duże, bardzo to przeżywam, każdą taką sytuację, stąd moje podejście to jest raczej DCA i kupowanie systematyczne, ale tak, powiedziałbym, że takie spadki jak teraz to jest dobra okazja do tego, żeby zwiększyć zasób swoich bitcoinów, ethereów czy czegoś, w co jeszcze myślimy, że będzie wzrastało, a takich projektów jest całkiem sporo. No właśnie, tutaj mam jeszcze jedną prognozę, znaczy mam ich dużo, dzisiaj będę je przytaczał. Antoni Scaramucci, czyli założyciel Skybridge Capital, powiedział swoją prognozę. On powiedział, że po pierwsze powiedział, że to normalne, że nastąpiła korekta. Tak jak powiedziałeś, dzisiaj wszyscy mówią o tym, że to jest zupełnie normalne. Przecież to było wiadome. Każdy o tym wiedział, hello. No, ale mówię o tym, że jednak natura tego wszystkiego, co się dzieje na rynku, natura samych ETF-ów sprawi, że jednak cena na Bitcoinie będzie rosła i powiedział tak: poczekajmy na halving i tą kwotę, którą będziemy mieli w trakcie halvingu, on rzucił $45,000, ale nie przywiązuje się do niej. On mówił, w ciągu 18 miesięcy nastąpi czterokrotnienie. Czterokrotnienie, czyli mocne przebicie powyżej $100,000, prawie pod 200. Tutaj też taka ciekawa prognoza. Natomiast dostałem również ostatnio takie podsumowanie o tym, co mówią polscy youtuberzy, influencerzy, jeżeli chodzi o właśnie nastawienie do rynku. I co ciekawe, nie ma tutaj zgodności. Jedni z nich, bez podawania nazwisk, są zupełnie byczy, a drudzy no, w drugą stronę, tak? Także nie ma zgodności. No i właśnie, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. To jest, zamieszanie na rynku jest duże, ale to tylko świadczy o tym, że też są duże okazje, tak? Bo to zawsze tak się dzieje. Jak mamy stabilizację i nic ciekawego nie ma, no to właśnie nic się dzieje, a tutaj dużo się dzieje. Bitcoin wcale nie był jakoś ekstra zmienny w tym ostatnim okresie. Teraz mamy znowu jakieś zmiany istotne, ale to cały czas nie jest to, co Bitcoin potrafił pokazywać w bardzo krótkich okresach, więc wcale mówię teraz to do tych, którzy są nowymi osobami w Bitcoinie. To te zmiany, które widzimy teraz, to nie jest nic niezwykłego, to nie jest tak, że to jest koniec Bitcoina, że to wszystko się zamyka. W żadnym wypadku widzieliśmy znacznie większe zmiany, znacznie większe spadki jednego dnia, tak samo jak i wzrosty, więc tutaj naprawdę nic niezwykłego nie ma miejsca. Ale Łukasz, przyznaj jedną rzecz, nie spodziewaliśmy się, że zejdzie poniżej 4 dych. Nie, ja uważałem, że jeśli zejdzie, to naprawdę na chwilę i że odbije się bardzo szybko. W tej chwili widzimy, że ta cena troszeczkę się ustabilizowała poniżej 40 tysięcy. Cały czas jeszcze nie ma pewności, czy nie skończy się ten tydzień ponad 40 tysięcy. A jest kilka rzeczy, które wskazują na to, że jest to wielce prawdopodobne. No właśnie, ale jaka jest najbardziej popularna teoria mówiąca o tym, że nastąpił ten wielki zrzut, tak? Bo no, chodzi o grayscale. Tak. No, zasada jest tutaj bardzo prosta. Jeżeli chcę handlować, jeżeli mam ETF-y grayscale'a i chcę dokonywać tam handlu, kupować, sprzedawać, to płacę 1,5% fee. Tak.
Jeżeli robię to na przykład BlackRockowych, to płacę 0,25. Czyli nie pozostaje mi nic innego, jak tylko sprzedać to, co mam na Grayscale'u i tak najprawdopodobniej z bardzo dużym zyskiem i zakupić to, co jest na przykład oferowane przez BlackRocka czy Fidelity, bo Fidelity jest również jednym tutaj z głównych graczy i cieszyć się niskimi opłatami. Zdecydowanie widzimy tego typu przepływ. Grayscale likwiduje, I pozbywa się też. I pozbywa się, no musi, no bo tak. musi sprzedawać. Czy on sprzedaje na rynku? No właśnie wczoraj widziałem taką informację. Potwierdźcie może wszyscy ci, którzy nas oglądacie w tej chwili, że właśnie Grayscale przerzucił na giełdy bardzo dużo bitcoinów, co jakby związane jest z ich zamiarem tego, żeby je właśnie upłynniać. I to podobno, tą wiedzę, którą ja zdobyłem, to podobno wywołało ten dołek poniżej $40,000. No, ta informacja na pewno pokazuje, że Grayscale sprzedaje, to wiemy na pewno. Dlaczego sprzedaje? No właśnie, teraz możemy, myślę, chwilkę o tym porozmawiać i myślę, że odgrzebiemy dwa stare kotlety, bardzo stare, które już po prostu wszystkim się przejadły. Jeden interesujący, a drugi zapomniany, bardzo mocno wyciszony i nie wiem, dlaczego bardzo mało się o tym mówi. To znaczy znalazłem dosłownie 2 czy 3 artykuły na ten temat, które nie cieszyły się jakąś wielką popularnością. Myślę, że dzisiaj mogę się spodziewać większej ilości informacji na ten temat, no bo zostanie to podchwycone przez większą ilość mediów, ale zaskoczyło mnie to, bo przyznaję, że sam troszeczkę zapomniałem o tym. Pierwszy stary kotlet, który jest, to jest nasz ulubiony bohater Samuel Bankman-Friedman, który był byłym prezesem giełdy FTX, która upadła. Pan sam siedzi w więzieniu, ale funduszami, które miał FTX, a były one niebagatelne, zarządza syndyk, tak, powiedzmy. No i co się okazało? Oficjalna informacja została przekazana, więc można powiedzieć, że wszystko jest ok, ale jakoś tak przemknęła, niezauważona. Otóż okazuje się, że bardzo dużo aktywów FTX-a było zamrożonych w funduszu Grayscale. Na tyle dużo, że można w tej chwili mówić, że jednym z głównych sprzedających te fundusze, te ETF-y Grayscale'a jest FTX. I informacja, która została podana, właśnie próbuję znaleźć dokładną informację, sprzedawano bardzo dużo tych udziałów. Kwota, która została sprzedana, dochodzi do, i teraz właśnie sprawdzam, no powiedzmy do $1 miliarda. Więc całkiem sporo tych funduszy zostało sprzedanych. Wygląda na to, że akcja sprzedażowa już się kończy. To znaczy przez te 7 dni handlu, które były, przez te 7 dni sprzedano to, co było do sprzedania. Jeszcze trochę jest, ale to już nie jest tak dużo. Mamy więc informację, że jedna z silnych podażowych sił właśnie znika z rynku. No bo jeżeli ktoś sprzedaje GBTC i kupuje na przykład inny ETF, to tutaj to jest powiedzmy neutralne. Natomiast jeżeli ktoś sprzedaje po to, żeby dostać środki, no to w tym momencie może się okazać, że ktoś inny musi wejść na rynek, żeby wyrównać tą siłę podażową, ale to jest, myślę, bardzo ważne. I tak mamy niesamowicie silny popyt. Wpłynęło na rynek, w tej chwili możemy mówić o takim całościowym podejściu. Różnica pomiędzy tym, co sprzedano z Grayscale, netto wpłynęło prawie $1 miliard. To jest całkiem sporo. Jeżeli odrzucimy to, co się działo na Grayscale'u, tylko popatrzymy na te nowe ETF-y, to wpłynęło do tych nowych ETF-ów ponad 4,2 miliarda. Więc jeżeli
mamy na uwadze to, że nie wszystko, co zostało sprzedane w Grayscale'u, zostało skonwertowane na inne ETF-y, a na pewno tak nie było. No choćby te FTX-owe, choćby ci wszyscy, którzy kupowali GBTC, gdy był po prostu tańszy, oni realizują zyski, bo pamiętajmy, że tam sporo firm, które inwestowały, to były klasyczne firmy takie ze świata finansów, może nie zupełnie klasyczne, nie zupełnie wielcy giganci, ale tacy, którzy zysk 10-20% to realizują natychmiast, bo to jest bardzo dużo, a tutaj mają zyski rzędu 50-100%, więc to jest coś, co warto zrealizować, ta chęć realizacji zysku, zamknięcia pozycji i powiedzenia, jestem najlepszym sprzedawcą tygodnia, jest jak najbardziej silna i nie pozostaje bez wpływu. Nie? No, rozumiem, nie? Rozumiem tych maklerów, którzy takie coś robią. Nie? To jest jak najbardziej słuszne. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych graczy, no to oni mają mocno zakrojoną akcję i jednak działają. Nie? To sprzedają te swoje ETF-y bardzo silnie, no 4 miliardy ponad wpływu, to jest coś niesamowitego. Weźmy pod uwagę, że obroty, które mamy w tej chwili na tych ETF-ach są gigantyczne. Nawet jeśli porównamy je z innymi ETF-ami, które są. Nie wiem, czy widziałeś tego newsa, czy tę informację, że ETF bitcoinowy, jeżeli chodzi o wartość, przegonił już, o ilość zainwestowanych środków, przegonił ETF związany ze srebrem. Tak. I w tym momencie, jeżeli chodzi o taki ETF, który skupiony jest na jednej rzeczy, na jednym produkcie, teraz używam niewłaściwego słowa, to tylko jeszcze ETF złotowy. Tak, dziękuję. Jeszcze został. Tak, jeszcze jest coś przed nami. Dokładnie. No także dzieje się, będziemy śledzić. Dobra, myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić, bo dzisiaj mamy bardzo dużo na temat Kangi. No. Mogę pokazać jeden ciekawy bardzo wykres. Próbuję, już to pokazuję. Zobaczymy, czy będzie widać. O, zobaczcie, to jest takie podsumowanie wszystkich FTF-ów i możemy zobaczyć dzień po dniu, jak było handlowane. To jest bez ostatniego 7 dnia, ale możemy zobaczyć, że faktycznie odpływy występują tylko z Grayscale'a. Nie było jeszcze dnia, kiedy mieliśmy odpływy z innych ETF-ów, a wszystkie pozostałe ETF-y mają niesamowite wzrosty. No tutaj BlackRockowy oczywiście bardzo, bardzo mocno, ale uwaga, po 6 dniu BlackRock został pokonany przez Fidelity. Fidelity ma więcej sprzedanego tego ETF-a niż BlackRock. Całkiem dobry wynik, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dwa pierwsze fundusze to jest BlackRock i Vanguard. Vanguard to są dwa największe fundusze. Vanguard powiedział, że on niestety w Bitcoina na razie nie wchodzi, a Vanguard jest w tej chwili drugim, bardzo blisko BlackRocka. Można powiedzieć, że można oczekiwać, że nawet przebije BlackRocka w tym roku. Takie są oczekiwania analityków, ale trzeci fundusz to jest właśnie Fidelity i tak ma ponad połowę mniej od drugiego. Więc widzimy, że przewaga tych dwóch pierwszych jest dramatyczna, a tutaj Fidelity znalazło swoją niszę i bardzo, bardzo ostro działa. Myślę, że ten popyt, który oni tworzą, tylko będzie rósł. To będzie naprawdę bardzo, bardzo dobry papier. Tak jak wielokrotnie mówiliśmy, pamiętajmy, że ci doradcy, oni też mają pewne opóźnienie. Ludzie, którzy mają zgromadzony duży kapitał, też nie postępują pochopnie i wolą czasami chwilę poczekać i no, nie zawsze podejmują decyzje od razu. Nie? To jest raczej coś, co wymaga trochę czasu. Oni mają te pieniądze i bardzo się nad nimi, no, ostrożnie z nimi obchodzą. Każdego dolara oglądają 2 razy. Dobra, krótka przerwa na reklamę. Uwaga, udostępniam w tej chwili ekran. Nie wiem, czy tam nasz operator nie musi kliknąć. Zapraszamy wszystkich na Kanga Shop, naszą platformę handlową, gdzie można kupić dużo gadżetów związanych z Kangą i nie tylko, no bo Kanga to nie tylko giełda, to stan umysłu. I uwaga, dużo różnych rzeczy fajnych i właśnie dzisiaj chcemy te 2 czapeczki wam pokazać, które można kupić za jedyne 50 zł albo 5,5 Kangi. Uwaga, jeżeli kupujesz przez Kanga Pay'a,
masz 15% zniżki, także kupuj przez Kangapaya. I właśnie, teraz mam te czapki w ręku, przestaję udostępniać ekran. Nie wiem, czy ty, Kamil, jesteś w stanie coś pokazać, tutaj zbliżyć. Taka czapeczka jest zimno w tej chwili, że do której kamery? Do tej. Z znaczkiem Bitcoina, ale ten znaczek Bitcoina nie jest tutaj najważniejszy. On jest oczywiście ważny, bo Bitcoin jest ciągle królem, jest zawsze królem, ale tutaj, uwaga moi drodzy, jest taka metka Kangi, więc jeżeli chcecie dumnie chodzić tutaj wszędzie, gdzie się da i promować Bitcoina i Kangę, zapraszamy na zakupy. Koniec lokowania produktu, przechodzimy do dalszej dyskusji. Tak, no tutaj tematów jest jeszcze kilka i teraz może ten taki, który według mnie jest drugim istotnym elementem, o którym bardzo mało osób mówiło do wczoraj, czy do dzisiaj. Tak. Myślę, że dzisiaj będzie więcej, pojawi się informacji na ten temat. Otóż bardzo... Pamiętałeś o tym, że Coinbase jest w sporze z SEC-iem? Tak, mało tego, ale tak. Natomiast... Odbyła się rozprawa. Na razie przesłuchanie. Ale długie i dość burzliwe. Właśnie i teraz jeden z takich znanych prawników, pan Elliot Stein, który zajmuje się tą sprawą, on do tej pory uważał, że no jest prawdopodobne, że Coinbase wygra, ale może część zarzutów zostanie oddalona, tak. Może sędzia wyda wyrok dosyć taki łagodny dla Coinbase'a, a tutaj nagle, jak wyszedł z przesłuchań, to w jednym z tweetów, czy X-ów, które puścił, była informacja, że nabrał przekonania, że w tej chwili bardzo prawdopodobne jest to, że sędzia odrzuci cały pozew, że w całości zostanie oddalony i to byłaby po prostu druzgocąca wygrana Coinbase'a. On mówi, nie jest przekonany, że na pewno tak będzie, ale widzi, że faktycznie postępowanie idzie w tą stronę, że argumentacja jest bardzo silna i jak do tej pory był taki wahający się, to teraz mówi, że najbardziej prawdopodobne według niego jest odrzucenie w całości. Jak nie w całości, na pewno część zarzutów zostanie oddalona. No, tam były dwa kardynalne zarzuty, przypomnijmy. Jeden jest taki, że część kryptowalut albo tokenów listowanych na Coinbase spełniało według SEC-u definicję instrumentów finansowych. Tak. Coinbase powiedział, nie, to nieprawda, kłamiecie. Jako jedyny gracz, Kraken się złamał i zapłacił tam. I druga rzecz... 30 milionów. Tak. Ale nie kary, on tylko tak po prostu postawił tak, żeby się od niego odczepili. Bo tak naprawdę było. W sensie oni skorzystali, dla tych, którzy myślą, że tutaj mamy ironię, oni skorzystali z jakiejś takiej opcji, że SEC przestaje Krakena ścigać za 30 milionów dolarów. To taka chyba łapówka, nie wiem jak to nazwać, ale dobra. Ale drugi wątek, który się pojawił, dotyczył stakingu, że stejkowanie, te, które oferował właśnie Coinbase, jest po prostu nielegalne według SEC-u. Jeżeli te dwa zarzuty zostaną odrzucone, no to w tym momencie znowuż mamy pewną świeżość na rynku krypto. Ja tylko przypomnę, że jest taka giełda w Polsce, która jest ścigana przez jeden urząd właśnie za to, że ten wylistował podobno kiedyś token, który jest instrumentem pochodnym. Sprawa została umorzona, ale ciągle nie wykreślono tej giełdy z listy ostrzeżeń. Także to nie tylko za oceanem, w Polsce również takie rzeczy się dzieją. I też chciałbym przypomnieć, że udało się nam ostatnio dostać interpretację, ale dopiero już na poziomie jak gdyby rozmowy z sądem administracyjnym, interpretację mówiącą o tym, że przychody, które w Polsce osiągamy ze stakingu, nie powinny być opodatkowane. Dopiero no bo one wtedy, są krypto, nie? Tak, ale kiedy brałeś interpretację od tam niższych instancji, czyli z urzędów, no to było już powiedziane, że musisz płacić ten podatek. No ale sąd powiedział, basta, nie z nami takie numery. Tak, no przypomnę tym, którzy tutaj się może trochę pogubili, generalnie, czy co do zasady, w Polsce jest mowa o tym, że krypto, póki jesteśmy w krypto, póki trzymamy tokeny krypto, to nie występuje obowiązek podatkowy. Dopiero w momencie, gdy sprzedajemy te krypto i dostajemy fiaty, czyli te przestarzałe pieniądze, złotówki, dolary, euro, to wtedy występuje obowiązek podatkowy. Powinniśmy od zysku kapitałowego zapłacić podatek tak zwany Belki, 19% w zeznaniu
rocznym go ujawniamy, piszemy ile wydaliśmy na zakupy, ile dostaliśmy ze sprzedaży, bierzemy stratę, jeżeli wystąpiła z zeszłego roku i jeżeli mamy nadwyżkę, no to płacimy od tego 19%. To jest ogólna zasada i tutaj jakby bardzo czyste było powiedzenie, ok, no to jeżeli ja dostaję jakieś krypto, no to nie sprzedaję ich na fiaty, no to dlaczego mam płacić podatek? Jeden z urzędników skarbowych stwierdził, że jednak występuje obowiązek podatkowy. Rozumiem jego zawahanie, może nie do końca był przekonany, jak to będzie działać. W jego poczuciu bezpieczeństwa łatwiej było powiedzieć, niech sąd rozstrzygnie. No i tak też było. My tutaj uczestniczyliśmy, biernie czy czynnie, to w tym momencie nieistotne w tym procesie, no i mamy decyzją sądu podaną informację, że faktycznie jeżeli mamy jakieś przychody w krypto, to nie musimy od nich płacić podatku. Podatek płacimy dopiero w momencie spieniężania tego krypto i to jest podatek oczywiście belki, taki jak normalnie mamy w zeznaniu rocznym. Tutaj nie ma o czym mówić, trzeba ten podatek zapłacić. A skoro mowa o podatku belki, no to minister finansów obecnie nam tutaj panujący powiedział, że w lutym zostanie ujawniony projekt ustawy, który ma ten podatek zmniejszyć. Były różne dyskusje. Jedna dyskusja, słyszałem kilka propozycji, zobaczymy, która zostanie złożona. Jedna mówiąca o tym, że będzie pewna kwota, do której w skali roku, jeżeli będziesz miał zysk kapitałowy, to nie płacisz od niej podatku, ale uwaga, jak ją przekroczysz, to ten podatek będzie większy. Także to no, wiadomo. No i tam były różne inne opcje. Czekamy na to, co w lutym usłyszymy, no bo to przecież właśnie nas bezpośrednio dotyka. Łukasz, tutaj jest 1 000 000 komentarzy, więc pozwól, że najpierw wybiorę komentarz Huberta. Hubert, który tutaj dość mocno pisze, że samym kwadransem z Kangą świata nie podbijemy, że musimy walczyć o spready, że mamy ciągle mniejszą płynność niż giganci na rynku kryptowalut. No i ja chciałbym Ciebie zapytać o pewien eksperyment, który ostatnio został przeprowadzony. Wyobraźmy sobie, że chcę kupić USDT. Tak, przyjmijmy bardzo prosty mechanizm. Chcę dokonać zakupu USDT, mam 100 000 złotych, chcę kupić USDT, żeby móc handlować na giełdach krypto, co mogę zrobić? No i zrobiliśmy bardzo dokładną analizę i słuchajcie, co się okazało? Okazało się, że oczywiście spready na Kandze są większe niż na przykład na Binance'ie, czy na jakichś innych giełdach, które mają notowania USDT do złotówki, ale jak policzymy sobie końcowy koszt operacji, to się okazuje, że i tak zdecydowanie lepiej wygląda możliwość zakupu USDT na Kandze niż przesyłanie tych pieniędzy do Binance'a, liczenie się z pewnymi problemami, bo jednak tutaj nasze rozwiązania działają bardzo sprawnie. Nie ponosimy dodatkowych kosztów za dokonanie wpłaty, nie mamy żadnych fee ukrytych, nieukrytych, jawnych, niejawnych, tylko po prostu kupujemy za 100 000 złotówek, za 100 000 złotych kupujemy 100 000 omega złotówek i możemy wydać to na rynku, kupić sobie USDT. Końcowa ilość, którą dostaniemy, będzie istotnie większa niż to, co byśmy mieli, gdybyśmy tą samą operację wykonali na Binance'ie, więc nie same spready są najistotniejsze. Właśnie, więc stawiamy pewną tezę i właśnie może też poprosimy o to, żeby ją skrytykować tutaj w komentarzach, mianowicie to, że w całym ekosystemie na Kandze najtaniej w tej chwili, najlepiej jest kupić USDT. Więc proszę, skrytykujcie to, porównajcie z innymi giełdami. Mówimy oczywiście o zakupie przy pomocy złotówek. Tak. To jest bardzo, bardzo ważne. Łukasz, Donald Trump, nie wiem, czy słyszałeś co takiego, szanse jego wygranej rosną, ale to nie o to chodzi. Natomiast Donald Trump zapowiedział, że jeżeli on wygra wybory, to nie będzie amerykańskiego CBDC. I tutaj mam cytat. Wieczorem składam kolejną obietnicę, mówi Donald Trump, że będę chronić Amerykanów przed tyranią rządu. Jako wasz prezydent nigdy nie pozwolę na stworzenie cyfrowej waluty banku centralnego. Bez względu na to, czy ktoś ma empatię, czy antypatię, czy cokolwiek innego do Trumpa, traktuję to jako dobrą obietnicę. Zobaczymy, czy ją spełni, ale trzeba powiedzieć, że jest to coś bardzo ważnego.
No to trzeba jeszcze dorzucić jedną rzecz, ponieważ w poprzednich wyborach i w ogóle jak był prezydentem, Trump dosyć nieprzychylnie wyrażał się na temat kryptowalut i bitcoina i słyszałem jego wywiad, w którym zadałem pytanie, dlaczego zmienił zdanie. A on powiedział jedną rzecz, że on zdania co do zasady nie zmienił, ponieważ jego negatywny stosunek do bitcoina i Ethereum wynikał nie z tego, że uważa, że bitcoin to zło, albo Ethereum to zło, tylko wynikał z tego, że on jako prezydent Stanów Zjednoczonych będzie zawsze walczył o dominację dolara na świecie. I widzi ewentualne zagrożenie w tym, że bitcoin zamieni dolara, natomiast w tej chwili powiedział, że Zmienia się jego podejście. Tak, zmienia się jego podejście i mówi o tym, że czasami lepiej zgodzić się na mniejsze zło, niż, to tak bardzo oględnie mówiąc, niż walczyć na z góry przegranych pozycjach i powiedział, że Bitcoin w jego ocenie to jest to narzędzie, które może ochronić świat przed tyranią świata finansjery i tych ludzi, którzy chcą po prostu żerować na innych. To była taka wypowiedź na boku, nie widziałem jej głośno cytowanej, widziałem ten wywiad, to jest taki długi wywiad taki 1 na 1, no i dużo było pytań dotyczących tego, jak planuje tam zmienić stany, co próbuje zrobić. W tym dosłownie 30-sekundowa taka wypowiedź. Myślę, że jest to interesujące, szczególnie jeżeli jeszcze powiemy, że Ron DeSantis, czyli jego główny oponent, postrzegany przez świat krypto jako bardzo pozytywna osoba, właśnie w tą niedzielę zrezygnował z wyborów i dołączył, czy poparł Trumpa i wezwał wszystkich swoich wyborców do tego, żeby popierali Trumpa. Faktycznie podczas wystąpień tych elekcyjnych, bo tu mówimy w tej chwili o prawyborach, czyli partie, taki system jest w Stanach Zjednoczonych, że partie wybierają, kto będzie reprezentował ich podczas wyborów prezydenckich. No i w tej chwili jest walka w obozie republikańskim. Tam było na początku bardzo dużo kandydatów, którzy powoli się wykruszali i w tej chwili pozostał Trump i niestety nie pamiętam nazwiska. No ale Trump jest dominujący. Dominujący, tak. Jest zdecydowanie dominujący. No i wszystkie publikowane badania pokazują, że jeżeli ktoś ma wygrać z demokratą, to może być to tylko i wyłącznie Trump. No właśnie. Przy czym zaznaczamy, że jesteśmy apolityczni, tylko komentujemy, co się dzieje, ale skoro jesteśmy już w Ameryce, to pojedźmy trochę na południe, bo chciałem ci, Łukasz, powiedzieć, albo może słyszałeś, jak idzie Javierowi Milei, czyli prezydentowi Argentyny. Zamieniam się w słuch. Prezydent, który jest chyba pierwszym tak libertariańskim przywódcą politycznym, realizuje swoje obietnice i wprowadził ostatnio dwa nowe przepisy. Po pierwsze, to nie jest akurat związane z krypto, ale myślę, że pokazuje, jak wolność może naprawiać gospodarkę. Otworzył niebo nad Argentyną. Do tej pory były takie przepisy, które mówiły, że 50% lotów nad Argentyną musi być realizowanych przez tamtejszego lokalnego przewoźnika. Javier Milei powiedział dość, żadnych limitów. Efekt tego jest taki, że już 2 amerykańskie linie lotnicze weszły, ceny biletów lotniczych spadły. Ojej. No niesamowite, naprawdę? No nie? I druga rzecz, Javier Milei, w Argentynie była taka sytuacja, że jeżeli byłeś właścicielem mieszkania, które wynajmowałeś komuś, to ten, kto mieszkał w tym mieszkaniu, miał większe prawa niż ty. Bo na przykład mógł nie płacić. No, trochę jak w Polsce. Trochę jak w Polsce. Javier Milei powiedział koniec. Teraz mamy sytuację, że to właściciel mieszkania decyduje, kto może u niego mieszkać i to on włada tym mieszkaniem. Jeżeli ktoś mu nie płaci, to po prostu może przyjść i taką osobę wyprosić. Efekt jest tego taki, że w ciągu miesiąca ilość mieszkań na wynajem, które się pojawiły na rynku, wzrosła 100%. Po prostu. Skutek tego jest jaki? No oczywiście taki, że ceny znowuż spadły. Tak, no ja powiem, że podobną sytuację mamy w Polsce. Tutaj rozmawiałem z kilkoma prawnikami o sytuacji na rynku najmu i faktycznie osoby, które wynajmują komuś, czyli są właścicielami mieszkania i użyczają to mieszkanie komuś innemu, no nie użyczają, tylko wynajmują właśnie komuś innemu, to są zdecydowanie trudnej sytuacji i jest bardzo łatwo takiemu najemcy wykorzystać to, żeby na przykład przez rok albo nawet 2 lata bezkarnie zupełnie mieszkać w takim mieszkaniu, a potem pójść na ugodę z właścicielem i powiedzieć, dobra, to ja już się wyprowadzę,
nie musimy toczyć batalii, ale nic ci więcej nie zapłacę. I to jest naprawdę bardzo prawdopodobne, szczególnie na rynku najbardziej popularnych nieruchomości, czyli tych takich, gdzie no, mówimy o dwupokojowych mieszkaniach czy z 2 sypialniami i bardzo dużo takich mieszkań, które zostały kupione właśnie jako mieszkania pod wynajem, dalej stoi puste, ponieważ właściciele jednak wolą mieć święty spokój niż walczyć tutaj z kimś, kto chciałby ich oszukać. No i to oczywiście powoduje, że na rynku jest mniej mieszkań na wynajem, a to oznacza, że ceny rosną, więc w naszym interesie, w interesie tych wszystkich, którzy chcą wynająć od kogoś mieszkanie i nie chcą płacić olbrzymich pieniędzy, jest to, żeby tych mieszkań było jak najwięcej, a będzie ich jak najwięcej, jeżeli będzie właściciel czuł się bezpiecznie i jeżeli ktoś go będzie próbował oszukać, będzie miał odpowiednie narzędzia. Jeżeli, powiedzmy sobie szczerze, jeżeli właściciel będzie miał prawo własności, takie prawdziwe, no to wtedy wszystko idzie dobrze. Łukasz, dużo pytań a propos naszych planów na pierwszy kwartał. Dużo pytań o Solanę, ale zanim sobie o Solanie pogadamy, no to pamiętasz, mówiliśmy ostatnio, nawet nie ostatnio, jeszcze w poprzednim roku o tym, że zamierzamy wprowadzić karty przedpłacone i chciałem się ciebie zapytać, czy coś może w trawie piszczy? No zdecydowanie piszczy. Pierwsza partia kart, taka testowa, żeby zobaczyć, jak to działa, upewnić się, że wszystko jest ok, no bo nie chcemy tutaj nikogo na minę żadną wpuścić. Wyszła, działała doskonale. Mogę powiedzieć, że moje doświadczenia są ekstremalnie pozytywne. Te karty działają, można nimi płacić w sklepach, zarówno tych sieciowych, jak i zwykłych, można zbliżeniowo, bo można kartę dodać do portfela tego zbliżeniowego w komórce, zarówno na Androidzie, jak i na iOSie. Nie ma tutaj żadnego problemu. Można tymi kartami płacić w sklepach internetowych, więc jeżeli chcemy kupić coś za granicą, to się szczególnie bardzo opłaca, no bo jeżeli płacimy gdzieś w dolarach, no to my nie musimy tutaj płacić jakiegoś horrendalnego kursu, tylko mamy mamy przelicznik 1:1, tak? Idea jest taka, może przypomnę, bo się zapędziłem, już mówię o doświadczeniach, a jeszcze nie mówię, co testowałem. Wprowadzamy nową usługę polegającą na tym, że możemy zamówić sobie kartę przedpłaconą. Karta, która jest wydana przez Mastercard albo Visa. Tutaj mamy do wyboru 2 operatorów. Jest to karta podarunkowa, czyli jeżeli chcemy na przykład swojemu dziecku dać kartę i po prostu zapewnić, nie wiem, pieniądze na to, żeby mógł przeżyć na studiach, tak? Albo wypłacać, dać jakieś środki na utrzymanie, to możemy jemu taką kartę sprezentować. Tą kartę zasilamy przy pomocy USDT. Przelicznik jest 1:1, czyli 1 USDT wysłany na kartę to jest $1. Tutaj nie ma żadnego fee. Jest jednorazowe fee za wydanie karty, to wynosi 1% zasilenia i to jest opłata, którą ponosimy za procesowanie tej karty. Po wpłacie otrzymujemy specjalny link z kodem aktywacyjnym, gdzie wchodzimy, wypełniamy formularz to jest formularz informacyjny dla wystawcy karty, gdzie podajemy imię i nazwisko posiadacza tej karty, miejsce zamieszkania, telefon i adres e-mailowy. Te dane z oczywistych przyczyn nie są weryfikowane w sposób taki, że musimy jakieś dokumenty dosłać, no bo jeżeli ja chcę sprezentować tą kartę, no nie mam takiej możliwości, więc podaję te informacje w sposób taki dobrowolny i w tym momencie po podaniu kodu aktywacyjnego na nasz adres e-mail przychodzą detale karty. Otrzymujemy numer karty, otrzymujemy datę ważności i CVV, czyli ten kod, który jest zwykle na odwrocie plastikowej karty. Co więcej, jesteśmy w stanie zamówić również plastikowy odpowiednik tej karty, ale on kosztuje dodatkowe pieniądze. Nie wiem, czy to się będzie cieszyło popularnością. Ważne jest, że mając te dane odnośnie karty, możemy tą kartę dodać do naszego portfela na komórce i normalnie płacić tą kartą w sklepach. Właśnie, mam teraz do ciebie pytanie, bo przechodzimy do szerszego testu. Właśnie dzisiaj, może to jest dobry moment, żebyśmy to ogłosili. Mianowicie chcemy wypuścić takich kart w tej chwili 100, czyli pierwszych 100 z was, którzy się zgłosicie, będziecie mogli przetestować, jak to działa. Przy czym teraz jeszcze w ramach testu, ile będę mógł na taką kartę załadować? No właśnie, w ramach testu wprowadzamy taką
procedurę, że od 100 do $1000 będziemy mogli na taką kartę wpłacić, bo uwaga, to jest myślę bardzo ważne i nie chcę, żeby umknęło, to są karty jednorazowe. To znaczy my nie możemy dopłacić tam środków, tylko robimy taki jakby karta podarunkowa, tak? Czyli wpłacamy na przykład, nie wiem, $200, dajemy tą kartę komuś i ten ktoś może dokonać zakupów do łącznej kwoty $200 i jak się wyczerpią tam środki, to tą kartę po prostu usuwa, wyrzuca. No nie ma, to jest wirtualna karta, więc tak, nie ja chciałbym zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które nie wiem, czy wybrzmiały tutaj dość mocno. Kiedy możemy na przykład korzystać z tej karty, na przykład wtedy, kiedy chcemy wypłacić środki, a nie chcemy, żeby nasz bank o tym wiedział, bo nie lubi nasz bank, bo jesteśmy krypto tutaj entuzjastami, nas ściga i dzwoni później do różnych instytucji, na prokuraturę i tak dalej, a ta karta w legalny sposób pozwala mi uniknąć takiego ostracyzmu. To jest ważne, co powiedziałem. I teraz Łukasz, w ramach tego testu możemy kartę załadować jakimi kwotami? No, to jest od 100 do $1000. Jakby przyjęliśmy zasadę, że to jest wielokrotność $100, żeby było prościej nam to tutaj procedować, bo podkreślamy, na razie to procedowanie nie jest zautomatyzowane w pełni. My tutaj przeprowadzamy cały czas testy, chcemy wypracować odpowiednią ścieżkę, chcemy zobaczyć, jaki jest popyt na to, chcemy zobaczyć, jak będzie wygodnie. Robimy to również wewnętrznymi testami, ale w tej chwili postanowiliśmy otworzyć się na Was, więc jeżeli ktoś z Was chce otrzymać taką kartę, to proszę, żeby napisał na support, napisał jaką kwotą chce zasilić tą kartę i w odpowiedzi dostanie odpowiednią informację z danymi, co musi dokładnie zrobić, żeby taką kartę otrzymać. Więc przypomnę zasady: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 do $1000, wielokrotność 100. My po otrzymaniu USDT stworzymy kartę wirtualną. Na tej karcie będzie deklarowana kwota -1% i od supportu otrzymamy odpowiednie informacje, na jaki link kliknąć, jaki kod jest bezpieczeństwa i będziemy mogli aktywować tę kartę i dostaniemy wszystkie dane karty. Co ważne, będzie można tam w czasie tej procedury aktywacji karty dostaniemy również link, na który możemy kliknąć i zobaczyć sobie aktualny stan karty, zobaczyć, ile jest jeszcze środków, zobaczyć wszystkie transakcje, wszystkie fee, bo tutaj nie pominimy tego, że w przypadku, gdy płacimy złotówkami, to wystawca karty, czyli Mastercard albo Visa, one przeliczają kurs dolarów na złotówki po bardzo korzystnym kursie. Tutaj nie ma jakiegoś wysokiego spreadu, ale za dokonanie konwersji pobierają 2% fee. Więc jeżeli płacimy w Polsce, no to musimy doliczyć sobie te 2% opłaty, ale jeżeli kupujemy na przykład w dolarach, bo chcemy kupić coś w Stanach, to nie ma tutaj żadnego problemu, możemy coś takiego zrobić. Łukasz, chcesz pokazać, jak wygląda ta procedura? No właśnie się zastanawiam, czy dam radę, bo przez chwilę będzie widoczny numer karty. Jestem przekonany, że ta karta zostanie... $10. $10. No dobra. Zaryzykujmy. Dobra. Zaryzykujmy. Więc Łukasz zaraz będzie pokazywał ekran, a wszyscy ci, którzy chcecie skorzystać z takiej karty, chcecie ją przetestować, proszę piszcie już w tej chwili maila na adres support@kanga exchange. W odpowiedzi dostaniecie wyjaśnienie, to podsumowanie, które tutaj Łukasz powiedział. Dostaniecie również link i kod. I teraz Łukasz, oddaję tobie Dobra, ekran. Więc wysłałem link na support, powiedziałem, że chcę... Nie mamy takiej możliwości, żeby $10, ale to jest tylko dla testów, że chcę $10 wysłać na kartę. Dostałem informację, na jaki adres e-mail mam przekazać wewnętrznym przelewem środki USDT. Po dokonaniu tej transakcji maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych, zastrzegamy sobie taki długi termin, ale zakładam, że to będzie znacznie szybciej. Otrzymamy maila z linkiem i specjalnym kodem aktywacyjnym. Jak klikniemy w ten link, to zobaczymy taką stronę. Tutaj będziemy mogli wkleić ten link, kliknąć submit i w tym momencie ta karta, zakładam, że ta karta jest już gotowa. Tu mam link, na który jak kliknę, to będę mógł zobaczyć wszystkie dane karty. Zobaczmy, $10, trudno. Przeżyjemy. Zanim oczywiście ta karta będzie aktywna, muszę wypełnić ten formularz. Podkreślam, że ten formularz nie podlega pełnej weryfikacji, tylko to jest weryfikacja taka, nasza deklaracja, kto będzie używał tej karty i po kliknięciu otrzymamy odpowiedniego maila na podany tutaj adres e-mail z informacją,
jaki jest numer karty, jaki jest CVV, jaka jest data ważności i będziemy mogli tą kartę używać, czy dodać na przykład do portfela w komórce, czy używać tej karty normalnie w sklepie. Dobra, bardzo, bardzo fajnie. Nie ukrywamy, że jesteśmy podekscytowani całym tym tematem, bo myślimy sobie, że to jest naprawdę wyjątkowa usługa, zwłaszcza jeżeli dostrzeże się wszelkie możliwości z nią związane. A teraz Łukasz, w trakcie jak rozmawialiśmy, to naprawdę trochę foodu wylało się tutaj w komentarzach, że brakuje nam Solany. Nawet padło ultimatum i teraz nie chcę, żeby to zabrzmiało prześmiewczo, bo tak nie ma to zabrzmieć, że będzie łapka w dół, jeżeli nie powiemy niczego na temat Solany, więc gdybyś mógł tylko streścić, jaki jest plan a propos nowych blockchainów, może jeszcze w tym kwartale. No, ja powiem tak, jednym z istotnych elementów, powiedziałbym jednym z kilku takich głównych kamieni milowych, które sobie postawiliśmy na ten rok, to jest właśnie dołączenie bardzo wielu nowych blockchainów, których uczciwie przyznajmy, jeszcze nam brakuje na Kandze. Bardzo dużo wysiłków to w tej chwili wkładamy, ale w efekcie tego będzie opracowany odpowiedni mechanizm, który pozwoli nam dodawać te tokeny, czy dodawać te blockchainy dużo bardziej płynnie i systematycznie. I jednym z pierwszych będzie właśnie Solana i ta Solana to będzie taki pierwszy strzał, który jak dodamy Solanę, to myślę, że potem zobaczycie, co się będzie działo. Solana jest pewna i tutaj ten termin jest niezagrożony na pierwszy kwartał tego roku, czyli do końca marca będziemy mieli tą Solanę dodaną. Liczę na to, że w tej chwili dział IT nie przeżywa tutaj jakiegoś zbiorowego zawału. Jak powiem, że mam nadzieję, że uda się to zrobić znacznie wcześniej. I to jest dobry moment, żeby poprosić Was wszystkich nie tylko o łapkę w górę, skoro będzie Solana, ale również o kliknięcie subskrybuj, dzwoneczek, właśnie po to, żeby dostać informację, jak pojawi się materiał informujący o tym, kiedy dokładnie wprowadzamy Solanę, bo taki materiał na pewno będzie umieszczony. Jeżeli chcesz wiedzieć, jeżeli chcesz być dobrze poinformowany, subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek. Będziesz w gronie tych pierwszych osób, które usłyszą o tym Łukasz, informacji. Co się stało? Posypały się komentarze, że nie tylko Solana, XRP, no i dużo innych. Kosmos. Tak. Nie, jasne. I to my to doceniamy i naprawdę i uważamy, że powinniśmy to wszystko dodać i będzie to dodane. Oprócz tego, że prosimy o subskrypcję, to prosimy o to, żeby wziąć udział w konkursie. Jeszcze wyników nie ogłaszamy, ale powiem jedną rzecz. Jest zwycięzca, który zgarnia podwójną nagrodę i ta nagroda jest duża. Jest zwycięzca i sam jestem ciekaw, jak przewidział tę cenę. Także czekajcie jeszcze z nami do końca, bo ogłosimy zwycięzcę, a my przechodzimy do dalszej dyskusji może o tym, co się dzieje na rynku, bo mamy jeszcze parę newsów o Kandze, ale to za chwilkę. Więc proszę bardzo. Właśnie patrzę, że kończy nam się, minął właśnie trzeci kwadrans, więc chyba musimy się streszczać. Ja tylko powiem, że tak jak obiecywaliśmy parę miesięcy temu, uruchomiliśmy zupełnie nową platformę stakingową, która daje bardzo wiele ciekawych możliwości i uwaga, tutaj bardzo ważna rzecz, właśnie ruszają dwa nowe, bardzo ciekawe stakingi. Jeden staking otwarty, taki elastyczny, związany z USDC. Tutaj możemy już dokonywać wpłat USDC bez... Pokazujesz ekran? Czy... Właśnie chcę to zrobić, oczywiście jak zawsze, nie slajdy. Nie chcę slajdów. Jeden ze stakingów to jest odpowiedź do Marco Anon, jest właśnie dedykowany pod Kanga Loan, no bo jest ponowne pytanie, które oczywiście rozumiemy, kiedy będą nowe środki na Kanga Loan. Pracujemy nad tym cały czas, cokolwiek tam dodamy, to schodzi to, co nas bardzo oczywiście cieszy. Tak, no tutaj ten staking USDC to jest 5% w skali roku. Mamy możliwość wpłaty do 10 000 USDC i w każdej chwili możemy wypłacić. To jest taki najbardziej popularny i prosty do zrozumienia staking. I drugi staking, który mamy, to jest, próbuję właśnie kliknąć anuluj, to wkrótce pojawi się, już jest staking terminowy w złotówkach, w Omega złotówkach, przepraszam za przejęzyczenie. Można się zapisywać, to jest staking na 1 miesiąc
równo 30 dni. Minimalna wpłata 500 zł, maksymalna 10 000 i tutaj po okresie 30 dni dostajemy odsetki pod warunkiem, że byliśmy do końca tego okresu, ale jeżeli stwierdzimy, że chcemy jednak odzyskać środki, to jak najbardziej możemy wycofać się ze stakingu. Oczywiście tracimy wtedy odsetki, ale mamy taką możliwość, czyli jeżeli ktoś ma wolne środki, może w tej chwili Omega złotówkowe może je wpłacić na ten staking. 10% w skali roku, minimalna kwota 500 zł, maksymalna 10 000. Tutaj podkreślam, że jest limit łącznych wpłat, więc jeżeli ktoś chce mieć pewność, to powinien już teraz zasubskrybować. Ten staking startuje w piątek, czyli do piątku można się zapisywać, pod warunkiem, że są wolne miejsca i w piątek od godziny 12 rusza, kończy się 25 lutego, również o godzinie 12 i następnego dnia dostępne są odsetki na naszym portfelu, więc jak najbardziej zachęcamy tutaj do tego, będzie można pasywnie, bardzo prosty sposób przez 1 miesiąc sobie zarobić. W ciągu tego 1 miesiąca może się wiele dziać, jeżeli mamy wolne środki, warto zestakingować. A to jest zwróć uwagę na jedno przejęzyczenie, że to nie są odsetki, to jest nagroda. Przepraszam. Oczywiście, że tak, tutaj wiadomo. Dobra, no to moi drodzy, chciałem was teraz zaprosić wszystkich, to jest bardzo ważny komunikat, jak wszystkie pozostałe, ale ten myślę, że jest szczególnie ważny, ponieważ chcielibyśmy z Łukaszem zaprosić was na kolację. Ja w tej chwili udostępniam kolejny ekran. Tutaj staje taką tradycją, można powiedzieć. Tak. Bierzemy udział, licytujemy kolację z Łukaszem i ze mną. Rok temu Mikołaj wygrał licytację. Pojechaliśmy chyba do najlepszej restauracji w Gdańsku i spędziliśmy nawet powiedziałbym w Polsce północnej, tak. Przynajmniej według Michelin, tak. Bo jest to restauracja, która posiada gwiazdki Michelin. Tak, i trzeba przyznać, że to było ciekawe doświadczenie, natomiast oczywiście nie tylko chodzi o ucztę tą związaną z naszym podniebieniem, ale chodzi po prostu o dyskusję intelektualną, nie tylko na temat kryptowalut i na temat tego, co się dzieje w środku w Kandze, o co chodzi z tym KNF-em, z UOKiK-iem i tak dalej. Chętnie tutaj ujawnimy więcej szczegółów, ale w ogóle, żebyśmy mogli pogadać o swoich pasjach, o podróżach, o książkach i o innych rzeczach. Walczymy o to, żeby wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, także zapraszamy do tego, żebyście licytowali. Będzie nam szalenie przyjemnie. Tak, tutaj cel jest szczytny, cała kwota, która zostanie wylicytowana, zostanie przekazana na WOŚP, a oczywiście kolacja jest na mój Sławka koszt. Tak. Tutaj nie ma ryzyka drenażu, to w żadnym wypadku nie jest tak, że na koniec będziemy dzielili rachunek na 3, więc proszę, żeby się nie martwić. To nie jest taki głupi pomysł, ale nie tym razem, dobra, także zapraszamy. Łukasz, czy masz jeszcze jakieś newsy? Bo ja mam jeszcze informacje o Kandze, ale może coś się dzieje na rynku. No, nie chcę już otwierać kolejnego tematu. Myślę, że mogę was po prostu teraz zaprosić na następny No Comment i będziemy poruszali na pewno ciekawe tematy. Tak jak zawsze w każdą sobotę o godzinie 19 zapraszamy na naszą audycję. Tam będzie troszeczkę, myślę, bardziej o rynku, o tym, co się dzieje, ale nie tylko, bo mamy dla was niespodziankę. Tak jest. Najbliższy odcinek będzie ciekawy. Milan pyta się, czy jest możliwość wysyłania produktów z Kanga Shop do UK. Na pewno jest, także spokojnie zamawiaj. Będzie, zamawiaj i na pewno coś wymyślą tutaj ludzie z naszej administracji. Tak, do tego, tak. Patrzę na komentarze. Dobra, to chciałem jeszcze powiedzieć o 2 rzeczach. Właściwie o 2. Po pierwsze, chciałem zachęcić was do odwiedzenia Kanga University, ale uwaga, pojawiła się nowa lekcja, która jest zapowiedzią czegoś większego. Proszę bardzo, udostępniam ekran w tej chwili. Jeżeli interesuje się analizą on-chain i chciałbyś poznać szczegóły tej analizy, no to nowe lekcje na Kanga University się pojawiają w tej chwili i wyjaśniają, o co chodzi z analizą on-chain. I uwaga, wszyscy ci, którzy odbieracie nasze newslettery, które wysyłamy co piątek, ale jakoś ich nie czytacie, to teraz chciałem was zachęcić, żebyście odszukali sobie ostatni newsletter, przedostatni i zobaczyli, jak one się zmieniły. Oprócz tego, że ujawniamy tam nowości, które są na Kandze, to przedstawiamy również analizę on-chain i analizę techniczną.
Ptaszki śpiewają, że analiza techniczna póki co się sprawdza, także zachęcam do tego, żebyście właśnie teraz zaczęli szukać tego newslettera, nawet kliknęli gdzieś tam, bo to poprawia na statystyki i docieralność do innych. Będzie nam bardzo, bardzo przyjemnie. A ty, Łukasz, gdybyś mógł wyjaśnić dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest analiza on-chain, o co chodzi z analizą on-chain? Myślę, że najlepiej będzie, jeżeli właśnie ktoś przejdzie tą lekcję, ale w skrócie powiem, sytuacja z kryptowalutami i z blockchainem jest o tyle specyficzna, że w odróżnieniu od prawdziwego czy tego starego świata finansów, gdzie wszystkie transakcje odbywają się tak naprawdę w ukryciu, w zaciszu i nikt nic nie wie, o tyle transakcje w świecie blockchaina są jawne. Widzimy przepływy, widzimy stany kont, nie wiemy tylko oczywiście, czyje konto do kogo należy, kto ile ma kont i tak dalej. Więc widzimy wszystkie transakcje, widzimy portfele, widzimy co na tych portfelach jest, kiedy była wpłata, kiedy była wypłata, co potem było z tymi środkami. No i okazuje się, że ta informacja nie jest bez znaczenia. Ona jest bardzo istotna i na przykład w ten sposób można było wykryć ruchy związane z transakcjami OTC, które przeprowadzał Grayscale, że przekazywał środki ze swojego funduszu do Coinbase'a i one potem trafiały nie na giełdę, ale właśnie były przesyłane na inny adres, co może świadczyć na przykład o tym, że wkupił to inny fundusz ETF-owy. Tego typu informacje są bardzo cenne i jeżeli przeprowadzimy samodzielnie taką analizę, to na pewno możemy niejedno odkryć, dlatego zachęcam do tego, żeby tą lekcję przerobić. Nie tylko tą, tych lekcji tam jest bardzo wiele, więc jeżeli zaczynasz w tej chwili przygodę swoją z kryptowalutami, albo jeżeli nawet już jesteś trochę w tych kryptowalutach, ale czujesz pewien niedosyt wiedzy, to zapraszamy na Kanga University. Co więcej, tam jest również wiele bardzo zaawansowanych lekcji dla naprawdę ekspertów. Jeżeli ktoś chce pogłębić swoją wiedzę, to zapraszamy. A teraz jeszcze tylko jedna może informacja ze świata kryptowalut. Otóż ostatnio czytałem, że dominacja blockchaina Ethereum jest po prostu druzgocąca. Generalnie Ethereum wprowadziło coś takiego, i teraz zacznę mówić językiem szyfrów, wprowadziło coś takiego jak platformę EVM, czyli Ethereum Virtual Machine, i tam ludzie piszą właśnie te programy, te kontrakty. I okazuje się, że jeżeli popatrzymy na listę programistów, którzy programują kontrakty, to 9 na 10 robi to na EVM-ach, czyli na platformach Ethereum i pochodnych. Także widzimy tutaj bardzo silną dominację sieci Ethereum. Jak jeszcze popatrzymy na, znowu będę mówił tutaj językiem szyfrów, czy jak to na studiach mówiliśmy z kolegami, językiem kulek, dla zainteresowanych. Myślę, że niektórzy będą wiedzieli, o co chodzi, więc w tym języku kulek powiem, że bardzo dużo layerów drugich wykorzystuje Ethereum, bardzo dużo tych nowych, choćby teraz nowo wchodzący Base, bardzo ciekawy layer drugi, który tutaj rozgrzewa wszystkich do czerwoności. Można powiedzieć, że Ethereum umacnia się bardzo mocno jako ta platforma, która będzie tym drugim, a może nawet zagrozić pozycji dominacji Bitcoina. No, informacje o tym, że ETF-y spotowe na Ethereum będą musiały być zatwierdzone najpóźniej w maju, również tutaj dostarcza trochę ognia. Tak jest. Myślę sobie, że teraz jest dobry moment, żebyśmy przeszli do ogłoszenia wyniku konkursu. No tak, skoro mówiliśmy o analizie technicznej, to wszyscy, którzy są ekspertami w analizowaniu Bitcoina, zarówno on-chain, jak i off-chain, prowadzenia malunków na pęcie, pisakami, nie polecam po ekranie pisakiem, to nie działa, ale to wszystko naprawdę jest... To jest ten moment, w którym możecie zabłysnąć, możecie pochwalić się swoimi umiejętnościami i pokazać, że jesteście po prostu mistrzami analizy technicznej. Jeżeli potraficie na podstawie wykresów, na podstawie danych, które są dostępne na rynku, przewidzieć cenę Bitcoina, która będzie za tydzień we wtorek o godzinie 9 rano na rynku Bitcoin do USDT na Kandze, to zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Wystarczy, że napiszecie teraz komentarz #kwadrans z Kangą 186 i podacie cenę w dolarach, jaka będzie. Osoba, która będzie najbliżej, wygrywa nagrodę główną, którą są tokeny KNG w ilości 10% łapek w górę pod dzisiejszym odcinkiem. Jeżeli jednak nie będzie nikogo takiego mądrego, który przewidzi cenę z dokładnością do $25 plus minus, to nagroda przechodzi na następny odcinek i tak było tydzień temu. Nikt nie przewidział sytuacji na rynku.
nagroda całkiem spora przeszła na dzisiejszy odcinek, mamy kumulację i Sławku, powiedz, czy mamy zwycięzcę? Mamy zwycięzcę. Nagroda za poprzedni odcinek, która przeszła na ten, to było 68,1 kangi, ale za nagroda dzisiejsza, którą skumulujemy, to 75,1 kang, co oznacza, że łapki w górę pojawiają się i to jest jeszcze raz bardzo wielki apel i komunikat. Koniecznie dajcie łapki w górę, nie w dół, co oznacza, że kumulacja wynosi 143,2 kangi i zwycięzcą jest, a jeszcze powiem, jaka była cena. 39 751. Okay. Zwycięzca podał kwotę 39 742, czyli jeżeli szybko liczę, tutaj po tej stronie zawsze się gorzej liczy, ale to jest $9 różnicy i to jest Stanisz. Stanisz. 3 zetki na końcu, jest zdjęcie mężczyzna. Sam jestem ciekaw, jak wpadłeś na tę cenę, no bo przecież jeszcze było dużo optymizmu na poprzednim odcinku, a ty jednak tutaj zachowałeś zimną krew, także proszę zgłoś się do naszego customer service, żeby odebrać prawie 150 kang. Bardzo jesteśmy jakby zbudowani twoją prognozą. Ja tu widzę jeden ciekawy komentarz, ale nie będziemy go komentować, tylko zachęcimy tutaj. Oleksii napisał, że wspominaliśmy, że codzienny zysk kangi jest przeznaczany na skup tokenu KNG z rynku i rozdysponowany pomiędzy wszystkich stejkujących, skąd wtedy kanga ma fiaty na wynagrodzenia, sprzedaż KNG, znak zapytania. Ja powiem, zapraszamy na następny odcinek Kwadransa z kangą, tam ten temat poruszymy, bądź z nami, a teraz myślę, że już kończymy ten prawie że rekordowo długi odcinek. No to krzyki na koniec. Bitcoin ciągle królem. Kanga na fali, KNF, mój ulubiony. Także dzięki Łukasz i wam wszystkim bardzo dziękujemy. Zapraszamy na sobotni No Comment i proszę ocencie ten odcinek w skali od 1 do 6. Dzięki, cześć. Cześć.